Rok 2016 miał być przełomem w historii Ameryki i historii świata. Na początku listopada wszyscy spodziewali się, że Hillary Clinton zostanie pierwszą w historii kobietą na stanowisku prezydenta USA. Tak się jednak nie stało. Między innymi dlatego, że nie wszystkie kobiety na nią zagłosowały. W tym roku może być podobnie, bo w tym odcinku chcę opowiedzieć Ci, dlaczego spora część kobiet wcale nie popiera kandydatki demokratów Kamali Harris. Kto wybiera prezydenta? Na podcast Świat zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Zdradzę Ci kolejny sekret. Kobiety to klucz do sukcesu w wyborach w Stanach Zjednoczonych. Połowa amerykańskich wyborców to właśnie kobiety, ale są one dużo bardziej zmobilizowane niż mężczyźni i częściej chodzą na wybory. To właśnie kobiety z przedmieść miast w Pensylwanii zdecydowały o wygranej Joe Bidena 4 lata temu. I to one mogą teraz rozstrzygnąć wynik tych wyborów. Posłuchaj do końca, a dowiesz się, kogo wybiorą. Jest niedziela, 3 listopada 2024 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam. A w tym odcinku podcastu gościem jest Magdalena Skajewska, korespondentka Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych, która jest w Pensylwanii. Magdo, dzień dobry. Dzień dobry. Jak już powiedziałem, jesteś w Pensylwanii i tam między innymi rozmawiałaś z kobietami. Powiedz, kim jest taka przeciętna kobieta z Pensylwanii? Kto to w ogóle jest? Wydaje mi się, że wszystko zależy od tego, gdzie jesteśmy, czy jesteśmy w dużym mieście, czy w mniejszej miejscowości, czy jesteśmy na przedmieściach. No i oczywiście wiele zależy od poziomu edukacji takiej kobiety. Mamy 2 duże miasta, czyli Filadelfia i Pittsburgh, i ogromne przestrzenie między nimi, w tym tereny wiejskie, ale także przedmieścia, gdzie są bardzo różne grupy społeczne. Jeżeli pytasz o to, jak taka kobieta przeciętna z Pensylwanii głosuje, to właśnie od tego zależy. Kobiety z dużych miast, dla których ważna jest aborcja, dla których ważna jest, jak one to mówią, demokracja, dla których ważne są kwestie związane właśnie z prawami kobiet i takimi prawami obywatelskimi, one z pewnością głosują na demokratów, czyli będą głosowały na Kamalę Harris. Natomiast jeżeli już spytamy się kobiet, dla których ważne są tradycyjne wartości, dla których na przykład ważna jest polityka pro-liferska, dla których ważna jest, które są na przykład chrześcijankami i dla których ważne są właśnie wartości chrześcijańskie, one zdecydowanie opowiadają się za Donaldem Trumpem, który postrzegany jest przez nie jako ten, który zatrzyma taką światopoglądową falę, która według nich przetacza się teraz przez Stany Zjednoczone właśnie za sprawą demokratów. Więc bardzo dużo zależy od miejsca zamieszkania i bardzo dużo zależy od wykształcenia, ponieważ też wykształcenie to jest taki jeden z kluczowych elementów podziałów w amerykańskim społeczeństwie. Myślę, że w Pensylwanii, ale w ogóle też w całych Stanach już od lat jest tak, że osoby lepiej wykształcone i osoby z większych miast głosują jednak na demokratów, a osoby gorzej wykształcone, gorzej wykwalifikowane, często bardzo są to pracownicy fizyczni, o których tutaj mówi się blue collar workers, czyli właśnie z tego pasa rdzy, to są osoby, które zwykle głosują na republikanów i tak jest właśnie też teraz. Czyli można powiedzieć, że Pensylwania to jest taka trochę Ameryka w pigułce. Tak, zdecydowanie, ponieważ tak jak też Pensylwania może być postrzegana jako Ameryka w pigułce, także jest też takie miasto, które jest na północnym zachodzie Pensylwanii, które możemy uznać, że jest taką Pensylwanią w pigułce, a wszystko sprowadza się do tego, że jest tutaj jakby przekrój społeczeństwa bardzo, bardzo szeroki i też kandydaci mają o tyle trudność, że muszą trafić do różnych grup społecznych. Tutaj w Johnstown, gdzie jestem, to jest zdecydowanie miasto
gdzie jest bardzo wielu zwolenników Trumpa, ponieważ jest to miasto przemysłowe. Jest to miasto, które zostało zbudowane na przemyśle i na fabrykach stali, które jakby teraz są oczywiście w odwrocie i tutaj zdecydowanie jakby króluje Trump. Natomiast jeżeli pojedziemy do dużych miast, tam już zdecydowanie więcej zwolenników Kamali Harris i tak też jest, wydaje mi się, wśród kobiet, jeżeli już mówimy o kobietach tutaj w Pensylwanii. A na kogo te w takim razie kobiety będą głosować? Czy to się mniej więcej porówno rozłoży? To właśnie zależy od tego, co dla nich jest najważniejsze, co uważają za priorytetowe. Ja rozmawiałam na przykład z taką przedstawicielką organizacji, która zajmuje się prawami rodziców w szkołach amerykańskich, Moms for Liberty, organizacją jakby otwarcie konserwatywną, która też zdecydowała się popierać Donalda Trumpa. Dlaczego? Właśnie dlatego, że Trump postrzegany jest przez przedstawicielki tej organizacji jako człowiek, który przedstawia, czy reprezentuje takie konserwatywne, tradycyjne wartości. Tak, no, mimo swojego życiorysu Donald Trump jest postrzegany przez bardzo wiele osób tutaj. Gdy rozmawiałam na wiecu Trumpa z jedną kobietą, zwolenniczką właśnie byłego prezydenta i pytałam, dlaczego chce na niego głosować, ona mówiła, ja jestem chrześcijanką. Dla mnie kwestia aborcji, czy też zakazu aborcji jest absolutnie kluczowa, ponieważ w Biblii nie ma zabijania dzieci, czy też nie ma kwestii aborcji. To była jakby taka bardzo jasny i bezpośredni powód, dla którego ona chce głosować na Donalda Trumpa i będzie głosowała na Donalda Trumpa. Oczywiście są kobiety, dla których też ważne są kwestie gospodarcze, tak jak dla wszystkich Amerykanów. Tutaj gospodarka jest tematem absolutnie numer jeden. I to są te osoby, te kobiety, które właśnie widzą w Trumpie osobę, która odmieni tę sytuację gospodarczą Ameryki. Natomiast po drugiej stronie zwolenniczki Kamali Harris to są zwolenniczki, dla których ważne są właśnie prawa reprodukcyjne, ważna jest kwestia aborcji. Bardzo często mówią o zakazie aborcji, który został właśnie jakby Trump dla nich niejako symbolizuje zakaz aborcji tutaj w Stanach Zjednoczonych. One się z tym nie zgadzają. One mówią, że ja chcę mieć prawo do decydowania o własnym ciele i żaden mężczyzna, żaden Donald Trump nie może mi tego odebrać. To jest dla nich taki temat, bym powiedziała, który najczęściej się pojawia na sztandarach, ale to też są kobiety, którym Kamala Harris odpowiada też jako liderka, jako osoba, która jest w stanie też zatrzymać taką falę konserwatyzmu i taką falę, którą symbolizuje Donald Trump, też jeżeli chodzi o podejście do kobiet, ponieważ bez względu na to, że Trump mówi na swoich wiecach, że będzie chronił kobiety, będzie chronił dzieci i to przemawia do jego zwolenników, tak osoby niezdecydowane i osoby, które jednak, którym bliżej jest do demokratów, to im zupełnie nie przeszkadza. On jest zupełnie niewiarygodny dla nich, ze względu też na jego życiorys, ze względu też na jego życie prywatne i to, co mówił też bardzo często o kobietach, one sobie nie wyobrażają, żeby głosować na takiego człowieka. Magda, do Donalda Trumpa jeszcze byśmy wrócili, ale bym chciał cię zapytać po pierwsze o to, czy wśród kobiet, tych, które są bardziej w kierunku demokratów, jest ekscytacja w ogóle Kamalą Harris jako potencjalną, gdyby wygrała oczywiście, a nagrywamy ten odcinek jeszcze tuż przed wyborami, czy jest taka ekscytacja Kamalą Harris, no i w ogóle co na to sama Kamala, czy ten wątek kobiecy się u niej pojawia właśnie tu, gdzie jesteś, tam, gdzie jesteś w Pensylwanii? To jest ciekawe, bo wydaje mi się, że temat pierwszej kobiety prezydentki to był temat, który był bardzo nośny w 2016 roku, gdy Hillary Clinton kandydowała w wyborach i wtedy przegrała z Donaldem Trumpem. Wtedy jakby te kwestie feministyczne, ten feminizm był bardzo często eksponowany. Teraz zdecydowanie nie. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ można by pomyśleć sobie, że kobiety, które mają poglądy i chcą głosować na
demokratów, że będą właśnie w jakiś sposób podekscytowane tym, że będą mieli być może wreszcie pierwszą kobietę prezydent. Tymczasem jak zadaję tego typu pytania właśnie kobietom, na przykład na wiecach Harris, które mówią otwarcie, że będą na nią głosować, one mówią, że jest to taki dodatek być może, natomiast nie jest to z pewnością kwestia to, że ona jest kobietą, nie jest to kwestia decydująca, dlaczego na nią głosują. Że oczywiście fajnie by było, gdyby Ameryka miała pierwszą kobietę na stanowisku prezydenta, że to byłoby takim przykładem być może też dla innych krajów, natomiast nie uważają tego za coś absolutnie priorytetowego. Dla nich ważna jest to, co Kamala Harris sobą reprezentuje, według nich. Dla nich ważne jest to, o czym mówi, to, jak też ich postrzega, to, że chce walczyć o ich prawa reprodukcyjne i to też, że bardzo często, że nie jest Donaldem Trumpem, czyli to też bardzo często jest taki głos protestu właśnie przeciwko niemu. Natomiast nie jest absolutnie kluczowe to, że jest kobietą. To jest tylko dodatek. I też wydaje mi się, że sztab Kamali Harris i sama Kamala Harris też nie stara się jakoś specjalnie wyeksponować, czy też podkreślać faktu, że ona jest kobietą. Wręcz przeciwnie, grupa, o którą Kamala Harris bardzo mocno musi walczyć, ponieważ też od tego może zależeć jej ewentualne zwycięstwo, to jest grupa mężczyzn. Jakby jest zdecydowana większość kobiet, która będzie głosowała za Kamalą Harris, natomiast cały czas jednak zdecydowana większość mężczyzn, zwłaszcza białych mężczyzn, chociaż nie tylko, chce głosować na Donalda Trumpa. I to jest ta grupa społeczna, do której Kamala Harris musi trafić, do której próbuje trafić, chociażby mówiąc, czy też pokazując się jako taka silna kobieta, jako taki silny człowiek, który na przykład trzyma broń u siebie w szafce, albo która w jakichś talk showach amerykańskich pije piwo i pokazuje, że ona umie pić piwo. To są takie rzeczy, które według też sztabu Kamali Harris, tak jak ja to rozumiem, mogą w jakiś sposób zaimponować mężczyznom. W żadnym wypadku nie kobietom, ale mężczyznom, bo to właśnie o nich musi Kamala Harris zawalczyć i dlatego też przedstawia się jako taka silna kobieta, która potrafi być liderką, która umie przewodzić, która będzie przewodzić, a to, że jest kobietą, jakby nie odgrywa tutaj, bym powiedział, jakiegoś kluczowego znaczenia. A już za chwilę dowiesz się, jakie kobiety głosują na Trumpa, bo jest ich całkiem sporo. Przypominam, że to kolejny odcinek naszej specjalnej serii poświęconej wyborom prezydenckim w Stanach Zjednoczonych, serii Kto wybiera prezydenta. Kolejne odcinki są sukcesywnie publikowane także na specjalnej playliście na naszym kanale na YouTube. Subskrybuj nas i napisz nam w komentarzu, co myślisz o wyborach, ale i o całej naszej serii. Każdy komentarz, także ten krytyczny, jest mile widziany. Podcast Świat możesz znaleźć na platformie podcastowej Polskiego Radia, a także na YouTube i na Spotify. A za chwilę dalszy ciąg podcastu. To jest podcast Świat i seria Kto wybiera prezydenta. Dziś w tym odcinku mówimy, dlaczego właśnie kobiety z Pensylwanii mogą przeważyć szale na korzyść jednego bądź drugiego kandydata. Mówiliśmy o tych kobietach, które głosują na Kamalę Harris. Magda Skajewska jest w Pensylwanii, w Johnstown. Magdo, mówiłaś już trochę o tych kobietach, które głosują na Trumpa, które również mogą przeważyć szale całych tych wyborów, ale przypomnijmy, co to są za kobiety, które głosują na Trumpa? No przede wszystkim możemy powiedzieć, że są to kobiety z mniejszych miejscowości oraz z terenów wiejskich. Co ciekawe, na tych terenach wiejskich bardzo często jest tak, że ludzie nie do końca wiedzą, jaką politykę ma Donald Trump czy Kamala Harris, nie do końca orientują się w tym, co oferują Amerykanom obaj kandydaci. I tutaj głosują nie na podstawie właśnie polityki, ale na podstawie samego charakteru czy też osobowości kandydata. I dla tych ludzi z terenów wiejskich, w tym także dla kobiet,
to są osoby, którym podoba się styl rządzenia, styl bycia, styl mówienia Donalda Trumpa. Te, które głosują na Kamalę Harris, zresztą też bardzo często tak jest tutaj na terenach takich mniejszych miejscowości, też bardzo często nie wiedzą, co ona proponuje, co ona oferuje, ale podoba im się właśnie to, że nie jest Donaldem Trumpem. Ale jeżeli pytasz o te zwolenniczki Donalda Trumpa, to co się wybija w rozmowach z nimi, to są, tak jak powiedziałam wcześniej, przede wszystkim tradycyjne wartości. To jest, tak jak tutaj na przykład wjeżdżałam do Johnstown, widziałam bardzo wiele znaków Trump-Vance, ale także znaków pro-life. To są osoby, które mają tradycyjne wartości, które są zwolennikami, czy też wierzą w taką tradycyjną rodzinę i dla nich właśnie Donald Trump rysuje się jako ten, który będzie w obronie tych tradycyjnych wartości występował. On zresztą bardzo często mówi na swoich wiecach, że będzie chronił dzieci, że będzie chronił kobiety. Na którymś z wieców w Pensylwanii powiedział, że będzie chronił kobiety tak, żeby nie musiały dokonywać aborcji. I choć do końca nie wiadomo, co on miał na myśli, tak samo jak do końca nie wiadomo, co ma na myśli, mówiąc, że będzie chronił dzieci, bo to są takie ogólne hasła, które gdzieś tam pojawiają się w jego wypowiedziach. To są hasła, które trafiają na bardzo podatny grunt właśnie w tych społecznościach, dla których tradycyjne wartości, często chrześcijańskie wartości są bardzo ważne. Jak skoro wartości chrześcijańskie, to rozumiem, że także ochrona rodziny, prawda? Nie tylko dzieci, ale i rodziny. Tak, absolutnie. To jest kwestia też rodziców, rodzin. To, co jest na przykład związane z społecznościami LGBT, to jest między innymi to, co nie podoba się tym tradycyjnym rodzinom, czy też konserwatywnym rodzinom. Są też takie organizacje, które działają właśnie na rzecz tego, żeby zmniejszyć wpływy społeczności LGBT na przykład w szkołach. I to są organizacje, które też otwarcie opowiadają się za Donaldem Trumpem, ponieważ widzą w nim swojego sojusznika, widzą w nim tego, który pomoże im w jakiś sposób, tak jak też oni to rozumieją, chronić tradycyjną rodzinę. To na koniec, Magda, pozwól nam zrozumieć jedną rzecz, która chyba, nie wiem, czy nie jest najważniejsza w tym wszystkim, jeśli chodzi o kobiety, które głosują na Donalda Trumpa w Pensylwanii, ale nie tylko w Pensylwanii tak naprawdę. Trump jest mizoginem. Trump opowiadał 8 lat temu o tym, za co łapie kobiety. Trump jest takim bardzo, no można powiedzieć, że jest szowinistą. A mimo wszystko kobiety głosują na niego. Jak to jest możliwe? Wiesz co, powiem ci, że ja bardzo podobne pytanie zadaję bardzo często zwolennikom Trumpa, dotyczące tego, na ile to, kim on jest, jak się zachowuje, co mówi, jak mówi, wpływa na to, co oni, jego wyborcy o nim myślą. I bardzo często, także ze strony kobiet, słyszę, że no przecież nikt nie jest idealny. Przecież każdy z nas kiedyś powiedział coś niemądrego. I należy mu to zapomnieć, ponieważ pod koniec dnia najważniejsze jest to, że wyznaje nasze wartości, że chce chronić naszą gospodarkę, że chce zamknąć granice, że chce walczyć z przestępczością, że chce zrobić te wszystkie rzeczy, które my jako republikanie, jako zwolennicy Trumpa oczekujemy od przyszłego prezydenta. To, jakiego języka on używa, że czasem bardzo agresywnego, że bardzo często właśnie pod adresem kobiet wypowiadał się w sposób taki bardzo kontrowersyjny, bardzo obraźliwy. Zwolenniczki Trumpa, wydaje mi się, że starają się o tym nie pamiętać, czy starają się to zupełnie ignorować, starają się gdzieś tam pomijać to w swoich rozważaniach wyborczych, ponieważ uważają, że nie osobowość akurat w tym przypadku jest dla nich najważniejsza, tylko to, jakie wartości Trump mówi, że wyznaje i jakie wartości mówi, że będzie chronił. Magdalena Skajewska, korespondentka Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych, która jest teraz w Pensylwanii, w tym odcinku podcastu pozwalała nam zrozumieć, jak
jak bardzo znaczącą grupą jest grupa kobiet z Pensylwanii, jak bardzo ta grupa, czy też w zasadzie dwie grupy kobiety z Pensylwanii głosujące na Harris albo druga grupa na Trumpa mogą odmienić wynik tych wyborów, czy też przechylić ostatecznie szale na korzyść jednego albo drugiego kandydata. Magdo, bardzo Ci dziękuję, a ja przypominam tylko, że cała seria Kto wybiera prezydenta jest dostępna na naszej platformie podcastowej podcasty.polskieradio.pl, także na naszym kanale na YouTubie i na Spotify. Wszędzie w tych miejscach możecie zostawiać swoje komentarze. Oczywiście zachęcamy Was też do subskrypcji i o tym, żebyście opowiadali o nas swoim znajomym. Wojciech Cegielski, bardzo dziękuję. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.